zaledwie 90 km na północ od Warszawy znajduje się jedyne w Polsce składowisko odpadów promieniotwórczych KSOP Różan. Powstało na terenie niegdysiejszego carskiego fortu, a rozpoczęło swoją działalność w 1961 roku. To tutaj, w podziemiach obiektu numer 1, pod grubą warstwą betonu i osłony radiologicznej, przechowywane są materiały promieniotwórcze. Dziś zabierzemy Was w to jedyne tego typu miejsce w Polsce, do którego wstęp mają tylko nieliczni. Jesteśmy już po wstępnej odprawie i głównym założeniem tego filmu jest pokazanie całej drogi, jaką odbywają odpady promieniotwórcze. Także pierwotnie przejeżdżają przez tę bramę, wyobraźcie sobie duży samochód ciężarowy. Pracownicy właśnie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych takim dozymetrem badają burty tego samochodu. Zadałem pytanie, co by się wydarzyło, gdyby poziom promieniowania byłby podwyższony? Nie ma prawa się wydarzyć czegoś takiego, jest to mierzenie numer 3, ponieważ jest mierzone dwukrotnie wcześniej. Tu w 100% przyjeżdża już, odpady promieniotwórcze przyjeżdżają w stanie bezpiecznym. Potem jest decyzja, albo odpady promieniotwórcze udają się do składowiska numer 1, bądź po tej stronie do składowiska numer 8, to wszystko pokażemy wam dalej i przez całą drogę naszej dzisiejszej wyprawy będziemy opowiadać, co się dzieje dalej z odpadami promieniotwórczymi. Musicie wiedzieć, że jak na każdym takim obiekcie, dostaliśmy swój własny dozymetr, bo wchodząc tutaj, jak i później wychodząc, będziemy jeszcze przez te bramki dozymetryczne przebadani, czy coś z nami nie zostało. Oczywiście od razu mogę Wam powiedzieć, że nie, ale wiadomo, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i pomimo praktycznie 100% pewności, że nic się nie stanie, to wszelkiego rodzaju procedury bezpieczeństwa są zachowane, więc ten dozymetr, który w sumie podobny mieliśmy w Ignalinie, jest z nami, przy mnie, przy Łukaszu, więc zobaczymy jeszcze na końcu, jaka jest jego wartość. W tym momencie, nie wiem czy widać, jest 0. Wprawne oko może zauważyć podobieństwo do niektórych obiektów, które zwiedziliśmy w przeszłości i tak ten obiekt jest dawnym carskim fortem wybudowanym między 1905 a 1908 rokiem, ale życie nie znosi próżni i w tym momencie mamy tutaj obiekt numer 1, w którym przechowywane są odpady promieniotwórcze długożyciowe, czyli takie, których okres połowicznego rozpadu trwa powyżej 30 lat. W obiekcie numer 1 na Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie przechowywane są nisko i średnio aktywne odpady długożyciowe, ponieważ składowisko, na którym jesteśmy, to składowisko typu powierzchniowego według klasyfikacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, więc jest to składowisko przeznaczone dla odpadów nisko i średnio aktywnych, krótkożyciowych i te są tutaj składowane. W momencie, kiedy mamy do czynienia z odpadami promieniotwórczymi długożyciowymi, one są tutaj przechowywane przez cały okres działania składowiska z myślą o tym, że po jego zamknięciu, kiedy pojawi się nowa lokalizacja, nowe składowisko, zostaną tam przewiezione po to, żeby dalej mieć je pod pełną kontrolą. Jaka jest różnica między nisko a długożyciowymi odpadami? To są zupełnie różne charakterystyki, tak? Ponieważ odpady dzielimy według ich aktywności i one są nisko, średnio lub wysoko aktywne i dzielimy je też według tego, jak długo pozostaną aktywne. Teraz pytanie, czy możemy wejść do środka? Możemy zajrzeć do środka, natomiast wejść do środka nie możemy, bo jest to teren kontrolowany, objęty specjalnymi procedurami. To możemy zajrzeć do środka. Możemy zajrzeć. To chodźmy zajrzeć do środka. No i teraz znajdujemy się przy komorze recepcyjnej składowiska, ale jest parę ciekawostek, które chcielibyśmy Wam pokazać nawet z tego miejsca. Przede wszystkim zostało to wybrane na składowisko dlatego, bo zobaczcie, jak grube tu są ściany. Naprawdę robi to duże wrażenie, ale przede wszystkim jak Łukasz zrobi zbliżenie na ten bęben 200-litrowy, będziecie mogli sobie wyobrazić te beczki, miejsca, w których jest składowany właśnie ten odpad promieniotwórczy. Mogliśmy tylko zajrzeć do środka ze względu na procedury bezpieczeństwa. Na szczęście w obiekcie numer 8 będziemy mogli się przebrać, wejść do środka, pokazać Wam wszystko jak się odbywa. Ale korzystając ze słów naszych przewodników, ten obiekt, stary rosyjski fort, był wręcz idealnie stworzony jako przechowalnia materiałów promieniotwórczych. Oczywiście on został dostosowany, jest nowoczesny, został przerobiony, ale jako ta struktura, pierwszy fundament był wręcz idealny
do tego miejsca. A teraz idziemy do obiektu numer 2, ale czym on jest i jakie spełnia funkcje, dowiemy się już na samym miejscu. Musicie pamiętać, że to jest obiekt z początków XX wieku, więc chociażby taki wał jak po mojej prawej stronie, tam właśnie za nim był ten obiekt numer 1, który służy do składowania odpadów, no ale to wszystko jest właśnie jeszcze zrobione, wbudowane, można powiedzieć, w tą zabudowę z początku XX wieku. W momencie, kiedy projektowano fort, bo pamiętamy, że znajdujemy się na terenie fortu numer 3, zbudowanego na początku XX wieku przez Armię Carską, to już był taki moment, kiedy w sztuce wojennej podczas wojen używano materiałów wybuchowych, a fort zasadniczo służy temu, żeby się w nim zamknąć i się bronić. Więc studnia znajdowała się mniej więcej na samym środku fortu i została obudowana tak, żeby móc się też zamknąć w środku i bronić przed atakiem wroga. Kiedy fort został przeznaczony na składowisko odpadów promieniotwórczych, studnię zasypano, zabezpieczono odpowiednio betonem. On już jest zapełniony i został zalany betonem, natomiast za pomocą tych 2 kranów, które znajdują się tutaj po prawej i po lewej, ze środka zasysane jest powietrze, które my monitorujemy pod kątem całkowitej promieniotwórczości alfa, beta i pochodnych radomu, tak, żeby wiedzieć, że w środku absolutnie nic się nie dzieje. Po mojej prawej stronie znajdują się właśnie tak zwane krany, ale jak sprawdzić, co dzieje się w środku? Mianowicie nic prostszego. Odkręcamy tutaj ten bęben, podłączamy coś na zasadzie odkurzacza i wciągamy te powietrze. Spytaliśmy się, co by było, gdyby coś się tam działo. No dostaliśmy informację, że odpowiedź, że to jest niemożliwe, żeby się coś działo. Ale udajmy się teraz do tego najciekawszego miejsca, czyli składowiska numer 8. Znajdujemy się na obiekcie numer 8, słowo klucz na, ponieważ pod moimi nogami znajdują się zeskładowane odpady promieniotwórcze. Ale słuchajcie, od podstaw. To była kiedyś sucha fosa służąca właśnie w starym rosyjskim forcie, ale muszę wam pokazać to na wykresie, jak to jest ciekawie zrobione, ponieważ wykorzystując starą, suchą fosę, zrobiono taką piramidę schodkową odwróconą. I słuchajcie, popatrzcie tutaj na ten wykres, na tą piramidę. Na podstawie wylano beton. Wylano taką grubą warstwę betonu, na której na pierwszym schodku zaczęto ustawiać bębny. Bębny z odpadami promieniotwórczymi. Taki bęben widzieliście w składowisku numer 1. Kiedy jedynka się wypełniła, górę zalano betonem, uszczelniono warstwą bitumiczną i zaczęto układać schodek numer 2. Kolejne bębny i analogicznie schodek po schodku wypełniono całą tą starą, suchą fosę. W momencie, kiedy wszystko zostało wypełnione, zalano to kolejną warstwą betonu i tutaj wszystko, po czym chodzimy, pod nami są składowane odpady promieniotwórcze. Więcej ich nie będzie, składowisko numer 8 jest już pełne. Chciałem zapytać, jak będzie wyglądała przyszłość, bo wiadomo, że kiedyś to miejsce fizycznie się skończy. Czy ten teren będzie powiększany, czy będzie przenoszony w zupełnie inne miejsce? Jeżeli chodzi o składowisko to, na którym dzisiaj jesteśmy w Różanie, jak widzieliście, mamy zapełnioną mniej więcej 1/3 miejsca, którą możemy przeznaczyć na składowanie odpadów promieniotwórczych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że planujemy budować elektrownie jądrowe. Tych projektów w tej chwili w kraju jest już kilka i coraz nowe nam się pojawiają. Jest to z pewnością przyszłość w wytwarzaniu energii elektrycznej w naszym kraju, więc my musimy mieć składowisko o nieporównywalnej wielkości do tego. Tutaj mamy 3 hektary, z czego mniej więcej 1/10 to jest to miejsce, w którym mamy odpady promieniotwórcze. Na składowisko, które przewidujemy, że w eksploatacji będzie przez mniej więcej 100 do 120 lat, potrzebujemy nowego miejsca i na pewno nie tutaj w Różanie, na pewno to składowisko nie będzie rozbudowane. Tam będziemy składować te odpady, które będą pochodziły właśnie z produkcji energii elektrycznej, którą używamy przecież codziennie w naszych domach. Co się stanie z tym miejscem? Czy one zostanie zutylizowane, czy będzie tutaj już cały czas obecne? Te odpady, które tutaj zeskładowaliśmy, czyli umieściliśmy w tym obiekcie numer 8, na którym byliście, zostaną tutaj na zawsze. I tak naprawdę to, co wyróżnia odpady promieniotwórcze od pozostałych rodzajów odpadów, to to, że one w pewnym momencie przestaną być niebezpieczne. Tutaj widzimy punkt poboru próbek aerozoli, czyli wydaje nam się, że to jest dosyć istotne pod kątem bezpieczeństwa. Czy mogłabyś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, tutaj przygotowaliśmy dla wszystkich zwiedzających składowisko takie miejsce, w którym pokazujemy, jak my kontrolujemy środowisko naturalne. Dzięki tej kontroli wiemy, że to składowisko nie wpływa negatywnie ani na ludzi, ani na środowisko. Wykonujemy mniej więcej 1200-1300 różnych próbek każdego roku.
Badamy wody podziemne, wody z rzeki Narew, która płynie 800 metrów od składowiska. Tak jak widziałeś, badamy także aerozole. To urządzenie pracuje w trybie ciągłym. Mamy raz w tygodniu, wyciągamy raz w tygodniu filtr, wymieniamy go na nowy i dzięki badaniom tego poprzedniego filtra wiemy, jakie mamy izotopy w powietrzu. Takich miejsc poboru zarówno tutaj na terenie składowiska, jak i w jego otoczeniu, i w kierunku miasta, i w kierunku rzeki mamy kilkadziesiąt. Także zgodnie z tym, co mówi Państwowy Instytut Geologiczny, jest to najlepiej przebadana działka w kraju. Teraz, słuchajcie, żeby tutaj wejść, musimy się przebrać w specjalne fartuchy, ochraniacze na buty, tak jak już wiele razy wchodziliśmy do jakiejś elektrowni atomowych i tak dalej, aby nic tam nie wnieść, ani niczego nie wynieść, a przede wszystkim po to, żeby było bezpiecznie. Więc zobaczcie teraz proces ubierania się, a potem wchodzimy już bezpośrednio do obiektu numer 8A. Znajdujemy się w hali 8A. Jak sama powiedziałaś za kamerą, ten obiekt jest nowocześniejszy. Jakbyś mogła powiedzieć, czym się różni od 8, czemu nie jest składowany w tą piramidą i co to są za bloki? No to jest, tak jak widzieliśmy, sucha fosa, która stała się obiektem 8. Ona się powoli zapełnia. No i stosowana tam technologia jest uznawana za technologię, no nie to, że przestarzałą, bo ona się nadal sprawdza i jest skuteczna, ale się od niej odchodzi. I dlatego powstał obiekt 8A, który ma też za zadanie przedłużyć życie Krajowemu Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, no bo jak było widać, tej suchej fosy już tam niewiele zostało, prawda? Więc powstał obiekt 8A. Mamy metalowe kontenery oznaczone koniczynką, ale mamy też betonowe kontenery. One mają taką samą osłonność. Do takiego kontenera mieszczą się 4 bębny 200-litrowe z przetworzonymi odpadami promieniotwórczymi. Tutaj są odpady promieniotwórcze, uściślimy. Tak, tam gdzie widzimy karteczki ewidencyjne, ponieważ wszystko co do nas przyjeżdża jest bardzo skrupulatnie ewidencjonowane w bazie centralnej odpadów i docelowo tutaj może stać nawet 5 takich betonowych pojemników w górę. Wszystko jest oczywiście operowane za pomocą suwnicy. I chciałbym tutaj jeszcze jedną rzecz pokazać. Znajdujemy się, nie wiem, pół metra od właśnie beczek, o których wspominasz, dozymetr. Osobisty dozymetr wskazujący no 0. Wiadomo, że tam jest ułamek jakichś mikrosiewertów, ale no niecały metr od odpadów promieniotwórczych, no chyba nie da się bezpiecznie powiedzieć, że jest to skład przechowywany. Dozymetr pokazuje prawdę. Tak. I swojego czasu tu Radek będzie znał tę opowieść z większymi szczegółami. Mieszkańcy Różana i Rada Miasta zbadali poziom promieniowania w różnych miejscach miasta i wyszło im, że takie naturalne tło de facto w Różanie najwyższe jest w Kościele, gdzie są granitowe schody, gdzie granit jako skała naturalnie zawiera pierwiastki promieniotwórcze, gdzie XIX-wieczne cegły kościelne też były produkowane, wiadomo, w starej technologii i nikt się o promieniotwórczość i promieniowanie absolutnie nie martwił. Także te poziomy promieniowania, no promieniowanie jest zjawiskiem absolutnie naturalnym i jest rzeczą konieczną całej żywej materii, jaka jest na Ziemi, bo jest też dla nas taką naturalną szczepionką, tak, do pewnego momentu. Więc okazuje się, że to naturalne tło w Różanie niewiele różni się od tego, co my widzimy tutaj na składowisku. Ale składowisko jest owiane złą sławą, mimo że naturalnie w wielu miejscach jest dużo wyższy poziom naturalnego tła. Tak, na przykład w momencie spacer po Krupówkach to jest gwarancja przyjęcia większej dawki niż spacer po obiekcie 8. Albo spacer po plaży również, tudzież lot samolotem. Samolotem, z tego co pamiętam, to bardzo duże dawki się nawet przyjmuje. Tak, zwłaszcza na dużych wysokościach przy lotach transatlantyckich przyjmuje się dosyć duże dawki promieniowania. One nie są dla nas szkodliwe. Tak? Są naturalne, nie? Są naturalne. Zobacz, Łukaszu, właśnie jest otwarty taki betonowy blok. Gotowe właśnie, nie? I wygląda to tak, że tutaj zmieszczą się 4 bębny. Potem ten sarkofag, tak bym to nazwał, jest zamykany, no i składowany właśnie w tym wielkim hangarze. Zobaczcie, tutaj jest porównanie wysokości takich bloków betonowych.
Konrad ma, ile masz, 1,80 m? 83. 1,83 m, proszę bardzo, dwa, I jeszcze pompon. jeszcze pompon. No i dziękuję. I taka jeszcze prośba do was, słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie generalnie o energii jądrowej, o tematyce elektrowni jądrowych, o planach budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Moje osobiste zdanie jest takie, że to jest moje osobiste zdanie, że taka elektrownia jądrowa już od dawna w Polsce jest potrzebna. Między innymi też dlatego nagrywamy to składowisko odpadów promieniotwórczych. Słuchajcie, tak, odpady są, ale czy są aż tak niebezpieczne, czy jest się rzeczywiście czego bać? Słuchajcie, odpowiedź zostawiam wam, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Teraz bym prosił tak, jeżeli wychodzicie już na zewnątrz, to na to folię i ochraniacze zdjąć i wrzucić do tego Dobra. Tutaj mamy pojemnik, który nazywa się chobokiem, a tutaj beczkę, która nazywa się bębnem. Ta jest 200-litrowa i wygląda to tak. Te pojemniki przyjeżdżają tutaj ze świerku, gdzie ten odpad promieniotwórczy jest już przetworzony, wsadzony do tych pojemników, zalany betonem, a następnie zamknięty szczelnie i przewieziony tutaj. No i tak jak już wcześniej wam powiedzieliśmy, przejeżdża ciężarówkę przez tą bramę. Na tej bramie jest pierwsza część, czyli sprawdzenie samej ciężarówki pod względem właśnie tego promieniowania, a następnie ta ciężarówka dalej jedzie tutaj. No i właśnie w tym momencie te beczki są przenoszone już na tą stronę do tej hali. I teraz wychodząc z tej hali, aby nic stąd nie wynieść, na tej macie muszę zostawić ochraniacze na buty oraz mój fartuch i pan specjalnym przyrządem po drugiej stronie sprawdzi moje buty, czy przypadkiem właśnie czegoś nie wyniosę. i drugiego poprosił. Trzeba też stanąć dłużej na jednej nodze, to też jest umiejętność. I dziękuję. Dziękuję. I może ręce jeszcze, tak? Jak wrażenia, Konradzie? No powiem ci, że robi ten obiekt naprawdę ogromne wrażenie, ponieważ no jakby nie było, tutaj znowu mogliśmy obcować z tym atomem. No wiadomo, że ten atom był gdzieś za tą betonową ścianą i niewiele można było poczuć, patrząc się na nasze dozymetry, które mamy ciągle przy sobie. Ale chciałem wam powiedzieć właśnie o tym, że ze względu na to, że tutaj jest naprawdę spokojnie i że no można powiedzieć nawet, że niewiele się dzieje, dlatego chociażby, że tutaj jest mniej więcej około 10 transportów ze świerku właśnie tutaj, więc możesz zobaczyć rocznie, że tutaj się wytworzył taki mikroklimat, który chociażby sprzyja owadom łąkoskrzydłym. Naprawdę fajnie było to zobaczyć, fajnie było poznać, jak to wygląda wszystko od kuchni. Także idziemy na kontrolę dozymetryczną. Naprawdę. Kontaminacji nie stwierdzono. Opuść urządzenie. Udało się i tym razem. Teraz wszyscy muszą się przebadać i zobaczyć, czy coś przypadkiem do nas się nie przykleiło. Opuść urządzenie. Włóż prawą rękę. Włóż lewą rękę. Kontaminacji nie stwierdzono. Opuść urządzenie. Czyli też czysty. Bezpiecznie. Jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku, po kontroli dozymetrycznej cały czas dozymetr przy mnie cały czas pokazuje 0. Wiadomo, nie pokazuje tego ułamku, ale no... Tak, bo nie chcę złapać ostrości. O. Nadal nie chcę złapać ostrości. No dobra, teraz widać 0. O, No. złapało. Także tak jak słyszeliście wcześniej, najbardziej napromieniowanym miejscem w Różanie jest kościół. I to też nie świadczy o tym, że w kościele jest niebezpiecznie. Nie. Chodzi o to po prostu, że tutaj wszędzie dookoła jest poziom, który jest bezpieczny. I tutaj kończy się nasza wyprawa po krajowym składowisku odpadów promieniotwórczych. Ja tutaj chciałbym przede wszystkim podziękować w imieniu naszym oraz naszym widzom wam, czyli naszym przewodniczkom, za to, że mogliśmy tutaj wejść i za to, że opowiedziałyście historię tego miejsca. Dzięki. To my wam dziękujemy za to, że nas odwiedziliście i zapraszamy już dzisiaj na dni otwarte, które na pewno będą w lipcu i we wrześniu. No i dlatego też wy możecie z tego skorzystać i przyjść zobaczyć to, co my widzieliśmy w tym momencie. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!